Być może część z Was się zastanawia, po co jest tyle nawijki o tym treningu zimowym i tak dalej, skoro jesteśmy amatorami i w zasadzie jeździmy dla przyjemności, dla fanu. No ale na przykład są takie dni jak ten dziś i takie wyjazdy jak ten właśnie, na którym jesteśmy, no kiedy każdy chciałby coś ponagrywać, chciałby mieć jakieś materiały z tego wyjazdu. No i jak wygląda taka praca od kulis? Jakie to ma sprzężenie właśnie z treningiem? Otóż wyobraźcie sobie, że jedzie grupa, no gdzieś tam w tle za mną teraz, z tyłu troszeczkę, ambitnych amatorów. No i w zasadzie oni mają całkiem dobre tempo. Na takich podjazdach wcale nie są jacyś słabi, żeby ich objeżdżać z przodu, z tyłu i z boku. No i trzeba się trochę namęczyć. To znaczy najpierw urwać się z takiej grupki, podjechać kilkaset metrów wyżej, żeby można było się rozłożyć z jakimś sprzętem, odpalić aparat, czy odpalić drona. No to wszystko chwilę zajmuje. No i właśnie między innymi po to trzeba robić tą formę zimą, żeby na takich wyjazdach nam nie brakło po prostu pary, jeśli chcemy coś nagrać i uwiecznić dla Was jakieś materiały. Nie muszę chyba wspominać o tym, że taka interwałowa praca, to znaczy najpierw urwanie się z takiej grupy, rozłożenie ze sprzętem, oczywiście wszystko na szybko, w biegu, wymaga czasu. No i cykniemy kilka zdjęć. No i co? Z powrotem trzeba to wszystko popakować na siebie najczęściej. No i ruszyć w pogoń za grupą, która już dawno odjechała. No i takie interwały kosztują masę energii. Chyba dobrze wiecie o tym zresztą, trenując. No i właśnie po to takim amatorom jak my dobra forma. Nie po to, żeby się ścigać i żeby wygrywać wyścigi. Chociaż to oczywiście też fajny i przyjemny dodatek. Natomiast kluczowe jest to, żeby można było po prostu sprawnie wykonywać tą pracę, i te zadania, które tutaj na nas czekają. Dzisiaj chyba dobra pogoda na drona, co? Ja. Czy to dzisiaj dużo więcej nagrywek dronowych z góry? Wiesz co, no w końcu może się zacząć bawić, bo nie ma wiatru, więc będę miał dzisiaj sporo strzelania pewnie na trasie. Jak zmęczę nogi teraz, trochę ponagrywam, no to potem trudno aż cały czas bronić, żeby wyprzedzić peloton. Albo będę szukał na trasie, wiesz, na mapie odpowiednich miejsc, gdzie będę widział, że są winkle, gdzie mogę spokojnie poczekać i polecieć po prostu jakby przed grupę. Miejscu, w sensie nagrywanie w miejscu, które już tam teoretycznie znasz, też pozwala Ci myśleć bardzo kreatywnie o tym, co będziesz nagrywał. I jesteśmy na tej trasie już, no nie pierwszy, nie drugi, tylko już dzisiaj trzeci raz na tym podjeździe, więc wiem, czego się spodziewać. No i teraz najprzyjemniejsze, nie? Oni jadą teoretycznie wolno, możemy szybciej, ale musisz jechać 2 razy szybciej, żeby ich dogonić. Dokładnie tak. Jest teraz znowu następna tempóweczka. Więc teraz interwał razy 2, czy druga seria interwałów. Właśnie szaleńczo zjechałem za Kubą na tamę. Podglądam go, jak już ustawił się właśnie z dronem, będzie ekipkę nagrywał. Zobaczcie. Już tam sobie przyczajkę zrobił. Dron już puszczony w powietrze. No i działamy. Ty jechałeś za mną, nie? W sensie na rondzie, tam gdzieś się chyba słyszałem jeszcze na początku. Tak, ruszyłem za tobą, właśnie żeby no, złapać jakiś kontakt jeszcze. Widziałem, że tam wcześniej też dronowałeś.
No wiesz co, Spotlejcza został ze mną. No ale uciekliście mocno, wiesz, ta pierwsza grupa, potem jeszcze Andrzej jechał, więc na powrocie dronem jeszcze Andrzeja sobie polatałem. No ale pod górę musiałem zapiąć, żeby was... Miałem nadzieję właśnie, że staniecie tam na szczycie. Właśnie przed chwilą miałem rozkminkę na ten temat, jak to jest z tym trenowaniem, ze skillami, żeby nadgonić za taką grupą, jak trzeba się mocno napracować, no nie? Interwał. A najgorsze jest to, że teraz na tym, wiesz, wyjeździe ja dopiero wchodzę w ten... O, jadą, dobra, mamy ich. I teraz jak macie w swoich telefonach taki tryb skupienie, albo nie przeszkadzać, to Kubuś właśnie go teraz włączył i nie można do niego w ogóle nic mówić. Można mówić, że ja nie będę odpowiadał. Zjechał prezes. Zjechał Tomasino. No ten idzie cały czas. To jest wariat. To jest wariat, to jest wariat. No to... Z tym zawodnikiem nie ma miękkiej gry. No i teraz grupa przeleciała. Już sobie tam Tyrka. zaczynają podjazd. A pan operator sobie siedzi i odpoczywa. Najlepsza rzecz. Stanąć po interwale, nic nie robić, wystygnąć i przed sobą mieć górę, która znowu ma 500 metrów. Dziennie, nie, no nie, dobra, ile to będzie? 150 do przewyższenia. Potem krótki zjazd i znowu zapinka pod górę. No. Po co pan trenujesz? Przecież pan tylko nagrywasz. Tutaj akurat fajne jest to, że trochę już znamy te trasy i wiemy, czego się spodziewać, wiemy też, gdzie się ustawić, ale jak są takie miejsca nowe zupełnie dla nas, to no to bywa taka loteria trochę, nie? To tak jak mówił Szymon Gruchalski, że czasami po prostu bywa tak, że gdzieś tam zrobi przyczajkę, że uda mu się zrobić fajne zdjęcia, że wydaje mu się, że super, nie? Że jakby uchwycił ten jeden ciekawy element na trasie, a potem się okazuje, że wiesz, wyjeżdżasz za zakrętu, a tam się otwiera 500 innych możliwości. 500 innych możliwości, których wiesz, jakby nie widział. Nie? No i najgorsze jest to, że masz chęć zatrzymać się, no ale nie możesz tego zrobić, bo już stracisz całkiem kontakt z grupą, nie? Tak, i nie złapiesz. Właśnie też tutaj akurat trafiła nam się taka grupa, która no nie jest słaba, nie? W sensie jeżdżą w równym, dobrym tempie i no nie można też po prostu odpuścić ich za bardzo, bo zwyczajnie później ich nie dojdziemy. Z Szymonem to jest, wiesz, jeszcze jedna rzecz, że trochę inaczej się lata dronem i planuje kadry niż normalnie fotografuje albo nagrywa z kamery, bo z dronem masz troszeczkę zachwianą przestrzeń i musisz mieć wyobrażenie, co jest w koło, musisz obserwować góry, musisz wcześniej jeszcze, zanim w ogóle wylecieć, zaobserwować sobie, co się dzieje z drzewami, jak grać światło, bo cienie też robią robotę. Inaczej to samo miejsce może wyglądać rano, a zupełnie inaczej wygląda wieczorem. I jakby ja z dronem na przykład bardzo lubię przed wyjazdem znać trasę. Jakby dzisiaj, teraz podczas tego kampu jest ułatwiona sprawa, no bo z Mańkiem tutaj byłem na nagrywkach. No i tak jak mówisz, właśnie miejsce znam, ale jak jadę na nowe miejsce, przed każdym gdzieś tam wyjazdem zawsze sobie siadam z mapą i oglądam sobie przede wszystkim mapę względem ruchów słońca. Nie mówiąc o tym, że trzeba sprawdzić strefy. Ta ręka została stworzona po to, żeby łapać drona. Palce ci nie przeszkadzają w każdym razie w łapaniu drona. Bardziej uciąć nie może. Znaczy no, może, ale... Dobra, mamy jeszcze jeden pakiet. No i teraz sobie przygotuję. crème de la crème, czyli szybka podmianka baterii, żeby już nie musieć się z tym babrać na kolejnym pit stopie. Bez jedzenia nie ma jeżdżenia. Jeździsz po co, żeby jeść ciastki. Pamiętajcie. A prawda jest taka, że już mam za sobą 2 interwały na odcięciu. Gdybym teraz nie zjadł, jesteśmy na 20 km jazdy? Tak. Przed nami jeszcze 80. Ja już mam 2 dronowania, więc teoretycznie mam minimum zrobione. Ale wiem jeszcze, że dzisiaj mamy jeden dobry podjazd. Więc jeszcze możemy się pobawić dzisiaj dronem. Więc tej energii musi starczyć na to, żebym sobie poleciał jeszcze przed grupę. Jak nie zjem, to będzie bomba na bank, więc będzie tylko telepaniar w pierwszym dniu, kiedy przyjechaliśmy. I na ostatnim podjeździe 12%, a ja ledwo jechałem, nie? Marciu sobie mógł wystrzelić, a ja się modliłem, żeby dojechać do mety.
Błędów nie popełniamy w życiu 2 razy. No, 2 jeszcze można. 3. raz to już jest głupota. Jaką mamy teraz minutową stratę do grupy? Z 6. Może 10. Też tak myślę, że około 5-6 minut. Lecimy. Także szybka szamka i lecimy. Mega istotne jest też to, że czasami są wiatry. Nawet chwilka na kole potrafi dać organizmowi się chwilkę zregenerować. No i tak sobie gonimy. Dobra pogoń, co? Szło dobrze. Tak nie za lekko. Może zon 3 weszło. Ogólnie pod progiem cały czas. Progiem życia. Właśnie się zatrzymaliśmy na kawusi, ale już widzę, że Kuba zaczyna się krzątać, więc pewnie będzie chciał wyjechać trochę wcześniej, żeby znowu ponagrywać ludzi na podjeździe. Panie Tomku, szybkie pytanko. Ile szacujesz wagę sprzętu Kuby do nagrywania? Ile ze sobą wozi w kieszonkach? Jak liczymy to na torebce, myślę, że 2,5 kg. 2,5 kg. No i zobaczymy, czy prezeso ma rację. Śmiga dalej. No, Szymon, pojeździłeś trochę dzisiaj za Kubą. Tak jest. No i jak Ci się wydaje? Kuba jest... Łatwa robota? Robota jest obrzydliwie trudna. Można powiedzieć, że do pożygu? Można powiedzieć, że do pożygu, tak. Kubuś jest bardzo mocnym kolarzem i bardzo dobrym dronowcem i fotografem. Jest obrzydliwie szybki pod górę. No a jak to właśnie opowiadał Wam przy akcji właśnie tej pierwszej, tam gdzie nagrywał z drona, że no trochę mu to zajęło nagrywanie, poszukanie wszystkich kolarzy na trasie, na sztajfach, żeby wszystkich ładnie ująć. No i potem była wielka gonitwa. A tutaj na tych sztajfach, które trzymają dosyć mocno, nie jest to wcale łatwe zadanie. No nie jest, dlatego właśnie skupiliśmy się na tym, że cały czas to są takie, wiesz, interwały, nie? Że zostajesz parę minut z tyłu, potem trzeba gonić, nie? Także Velociraptor wiedziało, co zrobiło. No i oczywiście dostałem dzisiaj dosyć trudne zadanie, ale dobrze. Nie miałem nigdy okazji z Kubą jeździć. Jeszcze jeżeli chodzi o takie mocniejsze akcenty podjazdowe, ale naprawdę jest kuń chłopak. No on musi. Ale wiesz co jest ciekawe, no nie? Ja na przykład jestem takim trochę maniakiem, wiesz, wagi, technikali i tak dalej. Ja zawsze patrzę, żeby było, wiesz, maksymalnie lekko. No i wiesz, Kuba też ma całkiem dobry sprzęt i ja się zastanawiałem kiedyś, wiesz, ile ważą te jego graty, no nie? No bo tak, dzisiaj na przykład, z tego co ja wypatrzyłem, no to ma oczywiście drona, więc na drona ma taką osobną saszetkę. Ma kontroler, który trzyma w kieszonce. No i oczywiście aparat, kamerę z tym obiektywem długim, nie? Tak. I teraz podjadę go, spróbuję go podpytać, ile mu to wszystko, wiesz, waży, ile on musi na sobie jeszcze dźwigać, nie? Ja myślę, że aparat gdzieś tak około pół kilo może ważyć. Nie wiem, nie miałem nigdy z tym styczności, więc to są strasznie subiektywne moje oceny. No ale to jeżeli chodzi... spróbujmy o, patrz.
Dobrze. Kogo mam wrażenie, zaczaił się, normalnie O. wykiwał nas. Proszę bardzo. No i właśnie tak się jeździ. No i tak właśnie, tutaj sobie możesz jechać 200 watów i gadać. A pan operator sobie dociska i jedzie dalej. Tak. No ale spróbujmy oszacować. Ja tak obstawiam gdzieś kamera koło kilograma. Obiektyw myślę, że gdzieś między pół kilo a kilo. Tak bym obstawiał. Dron jest lekki, nie wiem, z 300, może z 350. Plus kontroler, może drugie tyle. No jeszcze ma baterię też, nie? Tak, Jakieś Sasia tam. cię trzyma z przodu. Pod kierownicą jakieś jeszcze graty. Czy może nie, między 2-3 kilo? 2-2,5? Myślę, że między 2,5 a 3 kg to jest taka waga, którą moglibyśmy trafić. No czyli Która wydawałaby teraz sobie wyobraź, że 3 kg żeli Dokładasz- ładujemy. też sobie jakieś, wiesz, koła, kowadła albo Tak. jakiś rower, wiesz. Patrz jak on wypluł. Tak. To jest niewiarygodne. A my się tam musimy wspinać na górkę. Myślę, że tam Kubuś właśnie zamierza dojechać, się wspiąć i stamtąd Ponagrywać. coś. ponagrywać całą ekipę. No mam nadzieję, że się załapiemy na te nagrywki. Kubunia, bo poszły ostre zakłady. O co? O wagę. Czego? Waga sprzętu jest potrzebna. Musisz powiedzieć, co masz dzisiaj na sobie. Ze I ile waży. Ile waży, to nie wiem w sumie. No to oszacuj chociaż, tak, plus minus. Wszystko? No może najpierw wymienić, co masz dzisiaj ze sobą. Dzisiaj jestem w sumie to wybrakowany, bo Szymon wozi moją kamerę. Czyli na lekko dzisiaj jedziesz. Dzisiaj leciutko. Okej. No co mam? Mam Mavica Mini 3 Pro z kontrolerem, z ekranem. 2 pakiety do niego, czyli akumulatory. Do tego mam 2 dodatkowe pakiety do kamery. Kamerę, którą mam na sobie, to jest Sony FX30 z Tamronem 1870 2.8, dodatkowym szkłem i osłoną aluminiową, ameliniową. Szelki z dodatkową klamrą swoją, robioną, szytą tymi ręcoma. W saszetce mam oczywiście jedzenie, ale to jest standard. Klucze do kamery, bo zawsze muszę mieć jeszcze kluczyki do skręcania uchwytu, który wożę w samochodzie, bo mi się go nie chce wozić na plecach. Mikrofon, tyle. Całość ze sprzętu ja szacuję jakieś plus minus 2,5 kg. 2,5, no to całkiem dobrze strzelaliśmy. Ale możemy to zbadać. Tak właśnie szacowaliśmy, że między 2,5 a może 3, jakoś tak. A ile waży teraz luk w takiej konfiguracji, jak dzisiaj jedziesz? 7, ale bez bidonów. Bez bidonów. 7,1. 7,1. No czyli dorzucasz sobie ekstra treningowo takie 2 odważniczki Si. kilogramowe. Kilo 25. Znaczy jakby sama waga sprzętu to jest jedno, natomiast przy trasach, które są powyżej setki, jakby siłownia już ma znaczenie ze względu na wytrzymałość obręczy barkowej, bo wszystko zwisa na 3 punktach teoretycznie, ale jednak lewy bark, no jednak po dłuższej jeździe daje się we znaki, no bo te 1,5 kilogram 200 wisi na twoim barku cały czas. No i to jest problem, no bo po prostu wyobraźcie sobie nosić torebkę cały czas na jednym ramieniu przez tyle godzin po lurkach i to jest największe wyzwanie. No powiedz jeszcze, bo wspomniałeś o tej klamrze, takiej specjalnej, którą sobie sam zaprojektowałeś i uszyłeś. Z uwagi na twoją bardzo dużą sprawność rąk, No, potrzebujesz jakichś specjalnych rozwiązań tutaj, tak? to znaczy wiesz co, po prostu musiałem mieć szeroką klamrę do łatwego zapinania i odpinania i przyszyto ją w odpowiednim miejscu. Te rozwiązania, które są do kupienia, one nie zawsze dają możliwość adaptacji klamry i tak musiałbym to przeszywać. To rozwiązanie, które mam, no nie jest idealne, no bo się lekko rotuje, ale z drugiej strony, no właśnie funkcjonalność dla moich rąk jest no jednak kluczowa
No bo jest takie sytuacje, kiedy jedziemy podjazd. Ja muszę podnieść ręce, muszę sobie popracować tym sprzętem. Muszą pozwolić, żebym to robił odruchowo, błyskawicznie, a nie szukał. No bo kamera, która się zacznie obracać na moją klatkę piersiową, zacznie obijać o ramę, no zaczyna po prostu denerwować. Nie no, wstań teraz w korby, to tutaj idealnie mam kadr na to, żeby to pokazać. Jak super wygodne rozwiązanie, no wozisz ze sobą przez te kilometry. No, do ocierania o ramię się trzeba przyzwyczaić. Standardowym rozwiązaniem jest przerzucenie. No cóż, no. Życie, żyćko. Jak to pan Marx powiedział w poprzednich odcinkach. Taki job. Taki job. Nigdy nie wolno narzekać, bo praca jest marzeń. Jeździć po górach, jeździć na rowerze z kolegami, z koleżankami. Jak będę marudził, to będę idiotą. Cały dzisiejszy odcinek był nagrywany w oldschoolowy sposób na GoPro i tak też ten odcinek zakończę. Jestem już po kampie, w zasadzie tak szybko jak ten dzień, w którym nagrywaliśmy, tak samo szybko zakończył się kamp. Ekipo Cycling Spot, który po prostu wykonał fantastyczną robotę, ale o tym w innym odcinku. Dzisiaj przede wszystkim chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że byliście w tym odcinku razem ze mną. No i przede wszystkim chciałbym podziękować Simonowi i Marksowi za to, że uwiecznili moją pracę, której tak do końca nie byłem świadomy, no bo nigdy nic wcześniej nie nagrywał mnie podczas jazdy, to zawsze ja zajmuję się tym w stosunku do Was. Macie teraz przebitkę w tym momencie na to, że na ważenie mojego sprzętu wideo, który mam ze sobą podczas jazdy. No i co? No i wyszło tyle, ile widzicie. Jeszcze raz ogromnie Wam dziękuję za dzisiaj. No i jednocześnie jest to moment, kiedy mogę zapowiedzieć serię, którą będę chciał prowadzić sam osobiście, czyli właśnie taki kącik foto, wideo. Już jeden raz, nawet 2 razy nagrywałem odcinek o urządzeniu, które teraz mnie nagrywa, czyli o DJI Action 4. No ale chciałbym przejść przez wszystkie urządzenia, którymi pracujemy jako Velo Creation na naszym kanale zarówno instagramowym, jak i oczywiście YouTube'owym. Więc będę chciał Wam przybliżyć urządzenia, które mamy w asortymencie, a nie są one przypadkowe, bo to przeważnie ja mówię chłopakom, co mają kupić, czym mają pracować, bo po prostu moje doświadczenie zarówno w jeździe na rowerze, w nagrywaniu na rowerze, no ale też w samej fotografii i filmie jest największe. Więc rzuciłem to słowo, teraz muszę to po prostu zrealizować, więc spodziewajcie się materiałów o sprzęcie foto-wideo, którego będę używał i będziemy używali i używamy na kanale Velo Creation. A na dzisiaj ogromne dzięki, chłopaki, dziękuję, bo naprawdę fajnie było nagrać ten odcinek razem z Wami i fajnie było tego pooglądać, co robię z trochę innej perspektywy. No i usłyszeć te kilka ciepłych słów. Dziękuję Wam za to. No i na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Ciao!